Dobra, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy 26 czerwca, jest to czwartek, ruszamy z sesją. Dzisiaj trochę wcześniej zrobię wprowadzenie, przygotowanie, a później zacznę dalej komentować, bo będę musiał na chwilę się ulotnić z biura. I tak, zacznijmy sobie od mojego pliku. Dla tych, co są tutaj pierwszy raz, to wrzucam. Jest to taki zbiór moich zasad, różnych przemyśleń na temat tradingu. Zbiór taki, tworzę to 10 lat, można powiedzieć. Mamy dziennik tradera, kalendarz dnia, pomyśl o scenariuszu, to są takie zasady, takie wprowadzenie, nie? Taki niezbędnik, on tutaj jest nawet napisane. Teraz tak, w tym niezbędniku, ten niezbędnik ogólnie możecie znaleźć na Discordzie, ewentualnie napiszcie maila czy coś, a ja wrzucę taki niezbędnik, Wam nie ma problemu. Tutaj są różne reguły główne takie, reguły do wejścia w pozycję, reguły sesyjne, checklista, czyli co należy zrobić tutaj, co należy zrobić przed sesją, wykresy z jakich korzystam, dziennik, kiedyś korzystałem z takiego dziennika, teraz korzystam ze nagrywanych sesji. Oczywiście na koniec dnia jakby drukuję to sobie, dopisuję chmurki na wykresie i piszę mój komentarz, co mógłbym zmienić w danym zagraniu i tak dalej. To takie moje weryfikacje całego dnia. Podstawy handlu w trendzie, setupy, moje narysowane autorskie setupy, przydatne strony i symulacja 10 tików. Polecam sobie to zobaczyć, jeżeli byście handlowali tylko na 10 tików dziennie, czyli 50 tików tygodniowo, więc po 12 miesiącach jest to kwota, jaka wychodzi z danego kapitału, nie? To jest taka symulacja jakby zrobiona przeze mnie. No i dobra, to mamy. Teraz tak, przechodzimy sobie do checklisty, a jeszcze zanim zaczniemy to, jeżeli nie macie nic przeciwko, to dajcie lajka, subskrypcję, oczywiście pomoże mi to w rozwoju kanału. Zawsze w każdym materiale macie pod spodem w sekcji, w opisie wszystkie potrzebne informacje, moje wyniki. Jeżeli chcecie zarejestrować się do jakiegoś propa, to zapraszam również czy do konsultacji, czy możecie skorzystać z linków pod nagraniem. Co tam jeszcze? Moje social media są tutaj na Linktree, wystarczy kliknąć w linka, macie wszystkie w jednym miejscu, jakby social media, jakbyście chcieli obserwować. Także do tego na wstępie zapraszam, wiem, że to trzeba powtarzać, bo po prostu bardzo ludzi nie subskrybuje kanału, a dużo ogląda po prostu, więc widzę to po statystykach. Więc do tego zapraszam na wstępie. Oczywiście, jeżeli to niesie jakąś wartość dla Was, to też jakiś komentarz czy coś, cyknijcie, jakiegoś lajka dajcie. Dobra, ruszamy dalej. I tak, ruszam sobie z checklistą, robię to codziennie. I tak, sprawdzamy newsy na dzisiaj. I teraz newsów to tak, PKB już było, zadeklarowani wstępnie bezrobotni byli i na dzisiaj to by było tyle z takich ważniejszych newsów, więc czekamy na otwarcie o 15:30, tak? Dobra, następna kolejna rzecz. Odhaczamy, sprawdzić wolumen. Wolumen S&P, tutaj macie wolumen S&P 107 tysięcy, jest to żaden wolumen, jeżeli chodzi o 15:10. O 15:10 wchodzi kapitał jakby przedsesyjny, więc ten wolumen powinien już być większy. Docelowo dobre warunki do handlu to jest jakieś 200 tysięcy obrotu na S&P i tylko patrzę na obrót na S&P, bo jest to główny indeks wiodący dla mnie, największy indeks, więc raczej staram się tylko patrzeć na S&P pod względem wolumenu. Jeżeli mi się tutaj zgadza wolumen, to na wszystkich innych indeksach też będzie dobry wolumen. Odpalamy wykresy posiłkowe. Wykresy posiłkowe to jest tak, indeks dolara, ETF-y, takie jak QQQ czy SPY, na to warto zwracać uwagę. Tam są gapy, które są do pokrycia. To macie również na Discordzie, nie będę tutaj wszystkiego przedłużał, przeciągał na tym nagraniu, tylko ruszymy od razu z sesją. Sprawdzić połączenie i sprzęt, korzystam ze speed testu, już to zrobiłem. Przygotować dziennik lub program do nagrywania. Ja nagrywam każdą sesję, także nie przygotowuję dziennika. Kiedyś korzystałem z pisanego, teraz już nie korzystam z pisanego dziennika. Przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek. To jest ten temat, o którym wspominałem wcześniej, czyli o przygotowanie tych wykresów z opisami, z komentarzami i ja po prostu sobie przypominam przed następną sesją o moich błędach, o tym, co się działo wczoraj, co myślę o tym, co może się wydarzyć dzisiaj, nie? I tak, przejdźmy sobie do wykresów z D1 albo przejdźmy sobie od razu na W1, bo to fajnie widać i moim zdaniem
ATH będzie zrealizowane może nawet dzisiaj. Poziom 23 000 jest bardzo blisko, więc liczę na to, że jutro, w piątek, może ten poziom być odklepany, ewentualnie dzisiaj i później jakaś reakcja piątkowa na odreagowanie rynku. Dobra, to z takich rzeczy możemy sobie tutaj zaznaczyć ten punkt. H4, no H4, zobaczcie, wybicie breakout, piękny breakout z H4. Tutaj by było wejście po H4, ewentualnie tutaj bardziej ryzykownej, tutaj stop loss. Też jest jakaś dywergencja, musimy na to zwracać uwagę. No natomiast jesteśmy w takim mocnym trendzie, że ja bym tu nie liczył na dywergencję. Dobra, z high zaznaczyłem sobie taki oto kanał cenowy, tak? Tutaj. Czasem to zaznaczam, czasem tego nie zaznaczam. Mam na uwadze przetestowanie tutaj pivota, jakoś dość mocną reakcję. Zobaczcie, już druga high może po newsach, nie wiem, jest spadkowa. Fajnie było przetestować EMA21 i znowu lecieć w górę. Ewentualnie settler, powrót do settlera, bronienie tego settlera. Jest to jakby obliczenie ceny przy pomocy zamknięcia wczorajszego dnia. Jest to obliczane, giełda CME to robi po prostu, więc tak samo jak tutaj macie pivot, to są takie dwa ważne miejsca i ten settler ma bardzo podobne miejsce co close wczorajszego dnia. Settler jest troszkę inaczej po prostu obliczany, jest to uśrednianie jakoś wcześniej przed zamknięciem giełdy. Ja dokładnie już definicji nie pamiętam, natomiast patrzę na to i zwracam uwagę. Mamy tutaj też range, co może być testowane teraz, tak? Może być nawet tutaj. Jeśli mamy range, to powinniście wiedzieć z moich nagrań, jeżeli już jesteście na Discordzie, to mamy tak, wyjście z równowagi i powrót na drugą mańkę i znowu wejście w równowagę, nie? Do range'u. Ale na tą chwilę jesteśmy w trendzie, więc nie rozważam tutaj range'u. Dopiero jeżeli tutaj będzie jakiś zjazd, powrót, to dopiero dla mnie będzie jakiś tam długotrwały range. Co mógłbym tutaj jeszcze zaznaczyć, to na pewno ten swing jest tutaj ważny dla mnie, znaczy te dołki tutaj, te knoty. I tak samo tutaj, nie? Więc na to zwracam uwagę. Pozaznaczałem sobie takie ważne strefy dla mnie. Korzystam z różnych narzędzi, tutaj automatycznie mi jakby wsparcie takie zaznacza. To jakby nie traktuję jako wsparcie, tylko jako miejsce do ściągnięcia z kasy. I jak wiecie już, to jest dla mnie kasa i to jest dla mnie kasa. Teraz tak, byśmy znaleźli jakiś może ruch 1 do 1, po którym cena się porusza. Zobaczmy może tutaj po H4. No nie widzę tutaj takiego sensowniejszego ruchu, jeżeli chodzi o to. Mogę zaznaczyć sobie tutaj, tak, tą nogę, mógłbym sobie zobaczyć. Dobra, tak, zaznaczę sobie może o tej sensownie, chociaż tu nie ma nie ma korekty do średniej, więc tak za bardzo tej nogi nie mogę zaznaczyć tutaj, ale zaznaczymy sobie ją od tego dołka, bo jest taki dla mnie ten dołek logiczny i zobaczymy, jak to sobie tutaj wychodzi. O, i zobaczcie, jest tutaj po tym jakby się ten rynek porusza, nie? Czyli mamy tutaj nogi, jedna, druga, trzecia noga. Jakież może być teraz odreagowanie? To jest tak podglądowo, tylko jeżeli byście chcieli z tego skorzystać, tak? Można tutaj szukać też innych nóg. Od dołu, polecam od dołu to zrobić. Możemy tutaj zaznaczyć sobie, jeszcze spróbować od dołu, co powinno się zrobić. Czyli tak zaznaczymy sobie stąd jakąś nogę sensowną i tak spróbujmy sobie odtąd zrobić, nie? Jedną nogę taką większą, drugą nogę, no i ten jakby jest niezasadny tutaj ruch. Weźmy sobie większą nogę, tutaj i zobaczymy, czy się tu... Ja w ten sposób szukam zasięgów, tutaj też nie widzę jakby zasięgów, więc trzeba pewnie będzie szukać z większych zakresów, czyli na przykład z H4 tutaj, nie? Jakichś zakresów, jeżeli chodzi o to, po jakich cenach cena się porusza i mamy tutaj te zakresy, tak? Czyli mamy jedną nogę
I przy takich trendach nawet to by było wskazane, żeby szukać tutaj nóg z takiego większego zakresu. I bierzemy pierwszą, która jest mocnym impulsem, bierzemy drugą nogę i teraz tak, tutaj się kończy jakby ten ruch, natomiast nigdy to nie musi być to nie muszą być takie ruchy, że tu idealnie w punkt zareagują i będzie korekta, tak? Ja patrzę mniej więcej poglądowo tylko na to. I teraz szukam kolejnej nogi i kolejna noga jest tu, ale ja bym to nawet przestawił na tu, mniej więcej, bo bardziej zasięg mi tu pasuje, natomiast co do zasady przestawiam tu. I teraz bym oczekiwał przejścia tej strefy i wtedy ewentualnie jakieś korekty. Natomiast te nogi mniej więcej nie muszą być idealnie równe, tak? Ale na pierwszy rzut oka widzę tutaj nogę i tutaj nogę, więc to nawet może być już tutaj, jesteśmy blisko miejsca, po których jakby ten ruch mierzony może oczekiwać jakiejś korekty albo przejścia ewentualnie w ręcz. Tu mamy jakiś ręcz, tu jest jakiś większy ręcz, więc tutaj może być chwilowy ręcz. Ręcz to jest zawsze nabieranie mocy do tego, żeby wybić w którąś stronę. Ja to tak interpretuję, żeby wybić po prostu w którąś stronę wykres porządny, nie? Także jeżeli jest mocny ruch, zawsze oczekujcie po mocnym ruchu rężu, nie? Czyli wahadła jakiegoś bocznego, ewentualnie jakieś flagi, tak, w dół, czy może być to jakiś wedge wzrostowy, tak, czy znaczy trójkąt, nie wiem jak to tam się nazywa, mogą być różne sytuacje, może być megafon, tak, różne takie formacje, które występują po mocnych spajkach trendowych, tak. No i tutaj z H4 może być sytuacja tego typu, przetestowanie tego breakoutu, tej linii, wsparcie się na niej i atakowanie kolejny raz szczytów. Ale mój bazowy wskaźnik to jest H1, więc tutaj jakby na tym bazuję, nie? Nie potrzeba jest mi w ciągu dnia korzystania z innych wykresów. H1 jest to mega fajny wykres do podglądu, jeżeli chodzi o day trading, nie? No i tak, no i dobra, tutaj przechodzimy sobie teraz na M5, M5, M10, różnie korzystam z tych wykresów. Nieraz mam tu też tickowy, ale ostatnio korzystam właśnie z wykresów minutowych. I teraz tak, tutaj był breakout, to było fajne wejście, stop loss gdzieś tutaj, tu wejście i targetowanie tutaj dolnych tych poziomów, ewentualnie wczoraj się golowy, nie? Także jeżeli chodzi o setupy spadkowe, to w ten sposób, to był setup spadkowy. Natomiast tu mamy VWAP, trend jest ogólnie bardzo mocno wzrostowy, więc ja tutaj nie zamierzam się wygłupiać i nie zamierzam szukać shortów na teraz, nie? No, chyba że coś tutaj się zmieni, nie? Dobra, co z H5 ja tutaj bym zaznaczył teraz tak. Jeszcze popatrzmy sobie jak Azja. Azja skończyła, ja o 6 zawsze kończę Azję, więc tutaj był koniec Azji, już zaznaczę sobie mniej więcej. Czyli jesteśmy nad Azją. Tak wygląda Azja. High i low Azji, tak? Pamiętacie z nagrań, że bardzo zwracam na to uwagę. Może być sytuacja tego typu, że będzie wsparcie tutaj. Zobaczymy. Natomiast handlujemy powyżej overnight range. To dla mnie znaczy też trend wzrostowy. Jesteśmy powyżej VWAP-a, powyżej overnight range, czyli powyżej Azji tak zwanej, więc docelowo w target góra, tak? Docelowo poziom 23 tysiące, nie? Taki dłużej terminowy, a jeżeli chodzi o krótkie, to 22 600, 22 700, nie? To są takie dwa poziomy dla mnie do odklepania na teraz, nie? Czyli tak, z M5 co bym mógł sobie tutaj zaznaczyć jeszcze? Mógłbym sobie zaznaczyć tak, to co mnie bardzo interesuje na wykresie, to będzie to miejsce, czyli to jest teraz aktualne high z dzisiaj. I jeżeli mowa o shortach jakichkolwiek, to bym szukał tu shortów w dół, nie teraz, teraz bym szukał rozgrania w górę na przetestowanie tych high. Dopiero kiedy oni przetestują tutaj high, wezmą te stop lossy, które są tutaj, to bym chciał rozgrywać shorty jak najbardziej, nie? No takich 100-200 punktów. Na tą chwilę nie mam zamiaru rozgrywać shortów, zobaczymy czy się sytuacja zmieni i pojawi się tu bardzo mocne momentum spadkowe. Wtedy będę się chciał rozegrać na odklepanie tego momentum spadkowego. Przeszedłem tutaj na tickowy wykres, jeżeli chodzi z powrotem, po prostu ja na tickowym wykresie więcej widzę i przeszedłem sobie na tickowy wykres. Jeżeli mamy momentum wzrostowe, to ja na tickowym po prostu więcej widzę niż na M1-kach.
o tyle M5 i M15 mi pomagają, bo widzę knoty, czego na tikowym nie zobaczycie, bo jak zobaczycie, wykres nie ma takich knotów, tutaj jest dużo takich knotów, które pokazują jakby reakcję, nie? Tak samo świeczki, no, zobaczcie tutaj ta M5, nie? To jest ten ruch, nie? Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, ile tu świeczek, ile było wejść, a złapcie tą M5 gdzieś na wejście. No za cholerę się nie da, nie? Trzeba było z M1 robić, wejdźmy sobie na M1, no i na M1 można, tylko że teraz zobaczcie, to jest świeca ręczowa, nie? Mamy knotę od góry, knotę od dołu, to nie jest świeca spadkowa, tylko świeca ręczowa. A zobaczcie teraz, jak wygląda świeca tikowa. O, może to też nie jest najlepszy przykład, ale chodzi mi o to, że jest jakby ten wykres dla mnie przynajmniej bardziej dokładniejszy, nie? I bardziej jakby mi zagranie pokazuje, łatwiej mi wejść w zagranie, bo mogę sobie na przykład po takim breakoutie, tak mamy tu breakout, wchodzę sobie tu, tutaj stawiam stop lossa, czy tutaj stawiam stop lossa i mam zagranie nawet i 1 do 1, jakbym chciał rozgrywać, to mam takie zagranie. Więcej widzę po prostu, jeżeli chodzi o wykres tikowy. I wróciłem do tego z powrotem. Kiedyś z tego korzystałem, teraz wróciłem do tego z powrotem. Dobra, teraz tak, mamy breakout na longi, więc możliwe, że tutaj będzie odreagowanie jakieś longi. Natomiast na tą chwilę czekam na otwarcie. I tak, dobra, mamy zrobione przygotowanie do sesji, więc myślę, że tutaj więcej nie będę się rozgadywał, tak, jeżeli mowa o shortach, no to wczorajszy low. Pamiętajcie, że ja zawsze oscyluję w granicy wczorajszego low i high. Aktualnie wisimy, przetestowaliśmy wczorajsze high, więc oczekiwałbym jakiegoś odreagowania. Być może będzie tu close, czyli tak zwany settler. Tutaj macie settlersa i pivota. No może będzie testowane teraz. To jest tak zwany gap up, tak? Jeżeli mamy przebicie close wczorajszego, wybicie mocne, to znaczy, że tu mamy gapa jakiegoś, tak? Czyli to miejsce fajnie by było, żeby to było przehandlowane. To się nazywa gap up, nie? Więc docelowo tak to wygląda. I fajnie by było zebrać się właśnie w tych rejonach na longi lub ewentualnie, no jeżeli by się coś odwróciło na rynku, to szukać tutaj na to low. Czyli jest fajny dystans, jest kilkaset punktów do zebrania, więc w ten sposób. Natomiast na tą chwilę longi na przetestowanie ATH. No i dobra, czekam na otwarcie rynku. Zostało 10-8 minut w zasadzie. Ja jakby chciałbym przeczekać otwarcie parę minut i zobaczę, co tutaj się wydarzy, czy będzie szarpać dzisiaj rynkiem. Jeszcze odpalę mój autorski wskaźnik Open Range. Weźmiemy sobie tu, damy na 70. Jest to ten wskaźnik, po prostu zaznacza mi otwarcie pierwszej świecy 15-minutowej, na której jakby dużo traderów swoje pozycje opiera, nie? Czyli powyżej Open Range shortują lub longują i poniżej tak samo, zależy od strategii, nie? Część traderów rozgrywa na fakeouty, czyli jeżeli mamy pierwszą 15-minutową, przypuśćmy mamy tu 15-minutówkę, tak, tu jest high, tu jest low, no to część traderów rozgrywa fakeout, czyli rynek idzie w górę tu i już dalej nie idzie, tylko cofa się, tak, to traderzy się tu ładują w pozycję na testowanie albo tej bandy, albo w ogóle ruch w dół, lub sytuacja odwrotna, kiedy mamy po prostu lub mamy sytuację tego typu, że to nie jest fake out, tylko mamy wybicie i traderzy się ładują na dalsze wybijanie jakby większych poziomów, nie? No to w ten sposób mniej więcej, ale to później może o tym więcej powiem. Na tą chwilę się wyciszę i do usłyszenia później.
otwieram pierwszą pozycję, breakout VWAP. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, troszkę spóźnione, nie? Ale kurczę, to było fajne zagranie. Tutaj. Czyli ta świeczka już powinna być rozegrana, tu powinno być stop loss. Ewentualnie, jeżeli ktoś korzysta ze stop lossów takich krótkich pod skalpy i tu już by było zagranie 1 do 1 zrobione. Więc docelowo tak to wygląda, jeżeli chodzi o setupy pod skalpy. Natomiast ja nie skalpuję, jak wiecie, robię swing zagrania bardziej, więc docelowo tak to wygląda. Tutaj mamy jakąś linię oporu i zobaczymy. Może się tutaj będę przestawiał u górę. Ewentualnie tutaj jeszcze widzę, można zaznaczyć taki breakout. Aha, no i to będzie sensowne, też trzeba mieć to na uwadze. Docelowo 22 500 wygląda mi fajnie na testach, więc zaraz być może szybko dołożymy jeszcze jedną pozycję i to będzie pozycja bardziej do skalpu. Tak, dokładamy jedną pozycję. Tak to wygląda, bo rano już tutaj jakąś tam małą pozycję nieistotną zrobiłem. Tak to tutaj wygląda. Więc zobaczymy. Docelowo 22 500 jest to moim takim poziomem do wyjścia, jeżeli chodzi o tą pozycję na teraz. Ewentualnie do przestawienia się ze stop lossem w granicach 22 500, nie? To mniej więcej tak wygląda. No i tak by to wyglądało. Czyli to jest ogólnie górna banda overnight trend, nie? Także też fajnie, żeby zareagowali w tym miejscu. Akurat w tym miejscu to bym nie chciał, żeby reagowali, co teraz reagują. Ale widzę na minutówce też straszny bałagan. Docelowo tickowy mi tu więcej pokazuje, bo już wam mówię, o co chodzi. Zobaczcie, tickowy i minutowy, nie? Zobaczcie, jakie te fale są ładne, nie? Tutaj mamy ładną falę, tu mamy falę, tu mamy korektę, tu mamy falę, nie? Tu zaznaczamy sobie linię i rozgrywamy kolejny breakout w dół, nie? Tylko ja tego nie zaznaczam, po prostu ja to widzę, nie? A może powinienem, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy powinienem więcej zaznaczać na wykresie, czy powinienem więcej komentować, ale uważam, że jeżeli są edukacyjne materiały, no to po prostu nie powinienem tutaj za dużo zaznaczać i tylko handlować tak, jak ja to robię na co dzień, nie? Ok, i tutaj mamy tak, jeżeli pod skalpa, zobaczcie, jakie to proste jest. Mamy linię breakout, wejście na zakończeniu tej świeczki, stop loss tu lub tu i 1 do 1. Tyle, dziękuję, do widzenia. Zaraz sobie zaznaczymy, jakby tu 1 do 1 wyglądało, nie? Ja nie skalpuję, bo nie jest to dla mnie, już to tłumaczyłem kiedyś, ale zobaczcie, już mamy targecik zrobiony. 1 do 1, 4 kontrakty, na przykład duży Nasdaq i jazda, nie? Docelowo ta strategia pod skalpy jest bardzo dobra, no 10-20 punktów na Nasdaqu naprawdę jest idealna. Ja lubię za to, no nie cieszą mnie skalpy, cieszą mnie pozycje swingowe, cieszy mnie odgadnięcie kierunku, nie cieszą mnie kompletnie już skalpy, nie? Dlatego ja to staram się złapać duży, długi ruch, nie? Docelowo tak to. Ok, mamy reakcję na 22 500 prawie, overnight range, więc ja tutaj no jeszcze na tą chwilę nie będę tej pozycji długo trzymał, będę się chciał przestawić zaraz ze stop lossem tutaj niżej, nie? Jest średnia EMA 21, zobaczcie po wykresie H1. Ok, jest parcie na, no ale 22 500 chciałbym zobaczyć i wtedy się przestawię. Myślę jeszcze nad break-evenem. Ok, bo jeżeli chodzi o to tak, jeżeli ta świeczka po H1 zamknie się poniżej EMA 21, no to jest droga otwarta do niższych poziomów, nie? A to jest zawsze trudny temat. Mamy tutaj linię, o właśnie, o tym mówiłem. To jest linia wsparcia, nie? Linia wsparcia i
Ale to nic. Mamy stop lossa, break even. Jest mocna jazda teraz o poziom, walka o poziom. Więc docelowo ja się cieszę akurat, że mam tutaj break even teraz. Jeżeli po prostu wybiją teraz ten VWAP, to znaczy, że to nie był mój setup, tak? Reakcje tutaj na tą linię. I zobaczcie, jak fajne wyznaczanie linii trendów jest fajne, nie? Trendów, oporów, nie wiem jak zwał, tak zwał. Mniejsza o to, ale wiecie, o co chodzi. Na tikowym wykresie, nie? Na M5 ja po prostu jakby widzę, jak są knoty układane i po to jest mi ta M5 potrzebna, nie? Jak się knoty układają. Ok, tutaj niżej. Chcę zobaczyć tu niżej i wtedy się przestawiam ze stop lossem. Ewentualnie nie, dokładek nie będę robił. Nie będę głupiał, bo to jest zagranie przeciwtrendowe. No jest overnight range i to trzyma. Ewidentnie to trzyma. Zobaczcie sobie na M5 w tej chwili. Ale chciałbym, żeby to było przetestowane. Przynajmniej ten close wczorajszego dnia. Żeby był przetestowany. Czyli to miejsce, nie? A z kolei wybicie overnight range i poziomów 22 500 to jest otwarta droga do wczorajszego low, nie? Więc w ten sposób tak to wygląda. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z mocnym impulsem, bo w tym przypadku to nie jest trend, tylko impuls kierunkowy, to jest dla mnie impuls kierunkowy, który wyznacza kierunek krótkoterminowy, więc docelowo nie wiem, co miałem mówić. Zawieszka, dziura w głowie. No. Ok, i zobaczcie, H1 jest wyciągana. Dobra, wybili mnie. I zobaczymy dalej. Ok, zobaczymy, jak ta świeca się zamknie. O, nie podoba mi się to troszkę. Ewentualnie wejdziemy może jednym kontraktem jednym małym kontraktem, a później będziemy dokładać. O, dobra, widzę to. Dobra. I teraz dokładamy na niższych poziomach. Zareagowanie na VWAP-a. Ta linia już mi nie jest potrzebna. Zobaczymy, jak te poziomy, czy to zostanie wybite tutaj, nie? Ja się docelowo ustawię ze sell stopem tutaj. O, gdzieś tutaj w tym miejscu. Poniżej 22 500. Ustawię się ze zleceniem sell stop. I zagram tu na impuls. S&P też wygląda ciekawie, chociaż S&P wygląda dzisiaj mocniej, dużo mocniej. Zobaczcie H1, nie? To jest ewidentnie na S&P wyciągane i nie wiem, czy nie powinienem tutaj więcej zwracać uwagę na S&P. Ciężki temat tutaj, właśnie takie sytuacje są najgorsze, jeżeli chodzi o trading, bo tak na dobrą sprawę jesteśmy w miejscu, gdzie jest wykres bardzo wysoko. Ok, przeszli to. No i tu potrzebujemy teraz mocnego impulsu w dół. Taki naprawdę mocny impuls.
O, właśnie. No nie takiego. Kompletnie nie takiego impulsu. Dobra, poczekamy teraz na Open Range. Zostało nam minutkę. Zaraz się na wskaźniku Open Range pojawi. Tu zaraz pokażę Wam M15 jak wygląda. Dość spora świeczka, nie? O dużym zasięgu. Jest to jakieś 560, 80 punktów, więc to duża świeczka. Bardzo duże otwarcie. Byczki ewidentnie chcą się wyciągnąć. Z H4 jest dywergencja. No, z H4 fajnie by było dzisiaj zobaczyć odreagowanie na wzięcie tutaj tego knocika albo test EMA21, nie? Ciekawie to by wyglądało, taka korekcinka nieduża i wtedy się zbierać na longi. No ale ta H1 ewidentnie pokazuje mi co innego. Tym bardziej H1 z S&P. Ok, Open Range jest. Zobaczcie na tikowym wykresie jak to wygląda. Open Range i idealnie mamy na reakcję tutaj w tym miejscu i teraz żeby dobra, coś się wydarzyło, ale co? Szybki tutaj ogląd sytuacji. Ten giguś co przemawia może? No, ewidentnie mocna reakcja. Deli przemawia teraz 14:45, więc może skończył i dlatego taka reakcja. Zaraz indeks podpisanych umów kupna domów, też dość ważny wskaźnik. Zobaczymy za 13 minut. Ewidentnie tutaj jest walka o poziom. Także od początku Wam mówiłem, że 22 500 będzie to ważny poziom. No, dawajcie, bo idziemy po stop lossy. Dawajcie. Bo jest tu troszkę stop lossów na pewno do wzięcia. Co do zagrania, tutaj ja nie będę świrował dużych zakresów. Myślę, że $200 mi tu wystarczy na tą chwilę. No, coś takiego. Ewentualnie będę się przestawiał ze stop lossem, nie? Niedługo będę musiał wyciszyć się i muszę samochód do mechanika zawieźć na szybko, nie? Więc chwilę mnie nie będzie, ale będę później dogrywał coś na pewno. Mam nadzieję, że ten światłowód szybko mi zrobił, bo już bym chciał coś pokomentować na żywo. To jest całkiem co innego niż gadanie do siebie, bo jakby łatwiej podtrzymać rozmowę, podtrzymać to, żeby się coś więcej działo, więc celowo fajnie by było coś tutaj już, kurczę, na żywo porozgrywać. Ok, tutaj jeszcze dołożę i szybko się zabezpieczę na stop lossie.
Dobra, nie podoba mi się to, nie będę dokładał. Okej, ta linia trendu pękła. Tutaj było fajne też wejście po M5. Tutaj. Ale zobaczcie, pokażę Wam teraz, o co mi chodziło. Zobaczcie tu na M1, a zobaczcie na wykres tickowy. Tu jest jedno wielkie bagno, gdzie nie ma wejścia, a zobaczcie, jak wygląda wykres tickowy, ile byście mogli tu wejść już zrobić, nie? Raz, jedno wejście, nie? Drugie wejście, tu być może trzecie wejście, a zobaczcie, minutowy Wam nic nie powie tutaj. I to jest właśnie przewaga wykresu tickowego. Lepiej widać te breakouty, te fale. I może jeden dołożę. Damy tak. Sell stop. Na oczekującym i troszkę niżej niż ostatnie low. I jeden dołożymy. Pamiętajcie, że na futuresach zawsze jak dokładacie jeden kontrakt w dół, to Wam się obniża pułap wejścia tutaj, nie? W pozycję uśrednia w dół. A jeżeli gridujecie, to uśrednia Wam w górę jakby. Czyli znaczy podnosi Wam wejście, nie? Także docelowo jest to tak zrobiony ten system, żeby lepiej opłacało się gridować, bo możecie, docelowo może Wam się wydawać, że macie lepsze wejście, ale tak na dobrą sprawę na takie wejścia trzeba wiedzieć, co się robi, nie? To nie jest takie proste, jak się wydaje. No, dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję mocnej reakcji. Potrzebuję mocnej reakcji. Naprawdę mocnej. Bronią, bronią. S&P coś ma problem. Bo tak, Nasdaq już jest poniżej średniej EMA, a S&P troszkę daleko nawet od tej średniej EMA. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? S&P ewidentnie broni i dopóki S&P się nie odpali, to tutaj nie ma co na duże zyski liczyć. Więc trzeba troszkę naprawdę uważać tutaj dzisiaj, teraz. Bo S&P się musi jako wiodący indeks odpalić. I wtedy będzie ciągnął resztę indeksów. A dopóki S&P się nie odpala, no to jest duże ryzyko tego, że S&P będzie podciągał inne rynki. No, o właśnie, dobra, mamy to. Tylko nie mamy stop lossa połączonego. Okej. Dobra, dajemy. Dajemy. Jest close blisko, więc niedługo będzie przestawka. Dawaj, troszeczkę jeszcze. Zakończymy tą świeczunię. Dawaj. Jest pivot blisko i jest settler blisko, więc i close wczorajszego dnia, więc wypadamy zaraz z pozycji. No, jeszcze troszeczkę. O, ciężko, to widzę. No nie chciałbym tutaj na break-even znowu wychodzić kolejny raz. Ale to jest, kurczę, nieporozumienie jakieś. No nic, cierpliwość. Tylko cierpliwość. S&P trzyma wczorajszy high. I teraz Wam coś pokażę. Patrzcie, gdzie jest wczorajszy high tutaj na Nasdaqu, nie? A patrzcie, czekajcie, nie ten wykres. A patrzcie, gdzie jest high S&P, nie? Zobaczcie, czyli S&P jest powyżej high, a Nasdaq jest poniżej high. Więc docelowo S&P jest dużo mocniejsze. Jeżeli rozgrywać longi, to na S&P, jeżeli rozgrywać shorty, to na Nasdaqu dzisiaj, ponieważ Nasdaq wykazuje dużą słabość w stosunku do indeksu S&P.
Dobra. Ojej. No S&P nie chce nam pomóc. Ewidentnie. O 16 jest shock time. Tak zwany reversal może tu wystąpić, czyli odwrócenie trendu, więc jeżeli teraz będą longi, shorty jeszcze przez 7 minut, to całkiem prawdopodobne, że o 16 mogą się odwrócić z powrotem na longi, rynek może się odwrócić. Tak zwany shock time. No dobra, wiecie co zrobimy? Ja chyba jadę to, zaraz ogarnę. To dosłownie chwilę, 5 minut mnie nie będzie. To się za dużo nie wydarzy. Ewentualnie z telefonu będę to ogarniał. Jak przyjdę, to będziecie mieli już reakcję, nie? Dobra, to do potem. Dobra, zamykam te longi. No, coś mi tu nie pasuje. Coś nie mogę tego dzisiaj odgadnąć, tej zagadki. Z M5 mi tutaj trapa zrobili, czyli tak zwaną pułapkę, tak? Na shorty. No i czekam. Najwyżej zaraz wejdę mniejszym ryzykiem po prostu, ale no to S&P mi nie pasuje. No. Coś mi tu dzisiaj na te longi nie pasuje i nie wiem, czy na shorty po prostu małym ryzykiem się nie odpalić i po prostu swingowego zagrania nie rozegrać, nie? Takiego bardziej na dłużej. A z drugiej strony po D1, no tutaj nie ma przesłanek żadnych do szukania shortów, nie? W sumie jedna jest fajna przesłanka. Gdyby zebrali tutaj właśnie, wybili tą świeczkę, to poniżej tej świeczki wczorajszej D1, no jest fajny impuls do tego, żeby się zebrać na longi, nie? Dobra, zaryzykuję tutaj na takie swingowe zagranie małym ryzykiem. No jak to według mojej zasady, czyli handluj przeciwko tłumowi, skoro jest trend i dzisiaj akurat jest taki dzień, że mamy tutaj, wczorajsza świeczka nie była zbyt pewna, dzisiejsza świeczka jest pewniejsza po jedynce, no ale już zobaczcie, jakie schody się robią. S&P też nie może się wyciągnąć do góry. Zobaczcie, co to jest jeden wielki bałagan, więc docelowo ja też nie liczę na jakieś spektakularne zyski dzisiaj, ale no, ale jakieś tam. Dobra, damy na 2 kontrakty i na razie to trzymam. Wyciszam się i trzymam to na razie na jakiś taki większy target.
Dobra, jestem. Jeszcze raz się przestawiam na longi. Tym razem myślę, że na dłużej, bo nie widzę tutaj przesłanek kompletnie już, jeśli chodzi o shorty. Tutaj jest breakout, tak? I rozgrywamy longi. Teraz tylko sensowny poziom do wyjścia. Znaleźć jakiś... Nawet nie wiem jaki tutaj jeszcze, ale będę improwizował pewnie, nie? Zostawiam tą pozycję, niech ona sobie pracuje i na tą chwilę tyle.
Dobra, zredukowałem ryzyko na tą chwilę. Status wygląda tak. Jestem na minusie po 210 dolców i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Będę dokładał na shorty. Jest dywergencja między S&P i to spora, a Nasdaqiem, więc docelowo będę chciał tutaj coś fajnego na shorty wyciągnąć i pewnie to będzie rozgrywka na dłużej, bo jak widzicie, nic się tutaj nie rusza. Dobra, wziąłem jeszcze tutaj skalpa na Nasdaqu. No takie 200 dolców, szybkie 200 dolców, nawet 220, ale to będzie za dużo. Chociaż może wejdzie, ale nie będziemy tu przesadzać, to niech będzie skalpik na 200 dolców. Także jak wiecie, przeplatam zagrania bardziej pod, nie wiem, na przykład mikrokontrakty, tylko wiadomo, to trzeba w jednym kierunku, jeżeli chodzi o te same instrumenty, czyli jeżeli macie mikro Nasdaqa i Nasdaqa, to musicie w tym samym kierunku rozgrywać pozycje, nie można hedżować w propach, nie? Na normalnym swoim prywatnym koncie możecie rozgrywać co chcecie. Oczywiście też nie rozegracie long i short na Nasdaqu, no ale możecie pokombinować na przykład S&P long, Nasdaq short i albo mikro Nasdaq long, a Nasdaq short, bo to nie jest traktowane jako jeden instrument ogólnie. Dobra, skalpik zamknięty. Na tą chwilę wykres ten już nie będzie potrzebny. No i czekamy, jak ta pozycja na mikrokontraktach zacznie pracować. Ogólnie w tle możecie słyszeć mój wiatrak, bo mam w biurze 28 stopni i dalej szukam małej klimy, jakiegoś małego rozwiązania takiego, żeby to była klimka taka kompaktowa, dosłownie 30×30, bo tutaj mam 5 m2, jest to biuro przydomowe, taki trade room przydomowy, mam tu 4 monitory i komputer, więc jeżeli już, to takie mała klima by mi była potrzebna, bo duża będzie robiła za dużo zimna, dawała po prostu będzie. Dobra, tamte shorty zamknąłem na minusie. Tak to wygląda na tą chwilę, także no jestem na jakimś tam minusie. Pogubiłem się troszkę dzisiaj, ale zaraz zobaczymy. Zbieram dalej shorty. Myślę, że ten rynek dzisiaj troszkę odreaguje, więc dalej zbieram shorty. Zobaczymy. Czasem jest tak, że jeden dzień, znaczy tak jak mówiłem Wam w poprzednich nagraniach, zazwyczaj jest tak, że mam jeden duży minus, czyli jeden dzień w ciągu miesiąca, nieraz dwa, są po prostu zamykane na dużym minusie. To jeszcze nie jest duży minus, ale czasem bywa nawet po parę tysięcy na minusie. Po prostu mam taki styl handlu i jakby łatwiej mi przychodzi większa strata niż dużo małych, nie? Także łatwiej mi się zarabia, jeżeli jestem w zysku dużo dni, a jeden tracę nawet dużo, na przykład, nie wiem, nawet 30% kapitału, łatwiej mi się to przeżywa, jakby ten ból mniej boli, niż to, żebym na przykład co drugi dzień miał małe straty. Po prostu każdy jest inny, tak uważam, i powinien jakby zobaczyć, co działa u niego i jak podchodzić do tradingu po prostu. No i tyle. Dobra, dorzuciłem tutaj skalpika na breakout. Także tak to wygląda. Teraz jeszcze tutaj ok. Jest skalpiczek. Poniżej średniej EMA 21 się zebrałem po prostu. Myślałem tutaj nad tym dołkiem. Natomiast skalpik pod tradycyjnie $200 mi tutaj wystarczy. Tutaj dołożyłem jeden mikrokontrakt, mam łącznie 3, to jest bardziej pod zagranie na test VWAP, ewentualnie pod zagranie tutaj na close. Będę się starał trzymać jednego kierunku dzisiaj, bo nic z tego dobrego nie wynika. Ok, wziąłem $175 na tej pozycji. Zostało tyle do zrobienia, żeby wyjść na break-even. Zobaczymy. Bardzo wolny rynek, więc wyjdę tylko na break-even i kończę na dzisiaj sesję. Zobaczymy, co piątek przyniesie, może się więcej zadzieje. Ok, kolejny skalpik na średniej EMA 21.
pod target $200. Nie wiem, jak ta pozycja wejdzie, muszę to przemyśleć, czy w ogóle już nie wycofać się w dniu dzisiejszym, bo męczy mnie ten rynek dzisiaj. Jestem zmęczony, jakbym przynajmniej 2 godziny w piłkę grał, albo na siłowni latał. Ach, jednak nie do rady. Zaraz skończymy to, bo to jest dramat. Jeden wielki kurwa dramat. Dobra, mam dość. Kończę dzisiaj dzień. Dzień kończymy na minusie. Chyba pierwszy na YouTubie. Tak mi się wydaje, że to jest pierwszy dzień. I to jest 240... On będzie 1000, no jakieś 1000, chyba $200 łącznie wszystkiego. Zaraz to dokładnie policzymy. 200, zaokrąglimy to 242. 243 niech będzie razy 5. No jakieś $1215. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Zapraszam na Discord i tak dalej. Także
No nic, w tym nagraniu to będzie wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pewnie to będzie sesja po niedzieli, bo teraz będę robił tylko jedną w tygodniu. Są wakacje, ja też mniej handluję w wakacje, także będzie to jedna sesja pewnie w tygodniu i jakieś wideo edukacyjne, także całe wakacje tak będzie, lub może być tak, że w ogóle odpuszczę trading w wakacje. Może nie wiem, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, jak się coś będzie działo, także zobaczymy, nie? Na tą chwilę planuję jedną sesję w tygodniu robić. Dobra, to do usłyszenia, do zobaczenia i pozdrawiam.